D30 z 1999 roku. Oczywiście pokażę Wam demontaż i montaż tego telefoniku. Zobaczymy, co kryje się w środku. No i pokażę Wam oczywiście tak obrazowo go, jak to wygląda. Tu widzicie oczywiście otwory na głośniczego do rozmów. Na samym dole tutaj otwór na nasz mikrofon. Tu mamy gniazda ładowania. Na tylnej ściance widzimy tutaj u samej góry mamy otwór na główny głośnik. Obok niego antenkę tutaj i jeszcze po drugiej stronie znajduje się jeszcze, widzimy, dioda powiadomień w tym telefoniku. Bardzo fajna opcja na taki starszy telefonik. I co by tutaj jeszcze nie było, to widzimy odkręconą naszą antenkę. Też bardzo fajna sprawa w tych właśnie starszych telefonikach. Teraz sobie zobaczymy jeszcze pod baterią, jak bateria wygląda w tym telefoniku. Tutaj zobaczcie, Panasonic model EB-BS-D30, wyprodukowana w Japonii. No i pod nalepką tutaj zobaczymy informację tego telefoniku. Produkcja Wielka Brytania. Drugi Panasonic, który został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, u mnie. I model EB-GD30. I teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tego telefoniku. Ściągamy tę klapkę, oczywiście wraz z baterią, bo jest połączona. No i teraz zabieramy się do odkręcenia naszych śrubeczek. W tym przypadku są takie śrubki jak wcześniej, które tutaj widzicie, które w ogóle nie mam tych śrubek tak naprawdę, tego rozmiaru. No i musiałem oczywiście pokombinować tak samo płaskim. Tutaj widzicie. I odkręcamy je. Tu jest jedna, druga, trzecia i tu czwarta. Tu jest zasłonięta, widzicie, pod nalepką minister łączności, świadectw homologacji. Tutaj musicie oczywiście przedziurawić, odsłonić sobie. I tu jeszcze ostatnia śrubeczka. I podwadzamy naszą obudowę tutaj z wszystkich stron. To najlepiej chyba od dołu. Podwadzamy delikatnie i jedziemy sobie z jednej strony do samej góry. Robimy to samo po drugiej stronie. I wyciągamy naszą przednią obudowę. Tu zobaczcie, na naszej przedniej obudowy po drugiej stronie znajduje się tutaj mikrofon na samym dole dość sporej wielkości, głośniczego do rozmów, no i nakładka, którą możemy sobie tutaj w prosty sposób wymontować. Tak wszystko w sumie w tym telefonie, jeśli chodzi o głośniczki, no i mikrofon również. To sobie przejdziemy do naszej płyty głównej. Tu mamy jeszcze dwie śrubeczki tego samego tutaj kształtu jak tamte poprzednie. Jedna i druga. I podwadzamy naszą płytę wraz z tymi wszystkimi elementami. Tutaj najlepiej chyba od góry. Tutaj coś mi zablokowało. Tutaj może podwadzimy sobie. Aha, tu jest ta blokada główna. Tutaj zobaczcie. Po jednej stronie, tutaj po drugiej stronie. Tak samo jest tutaj w środku, widzę. Nie popatrzyłem. O, jest. Tutaj w środku najbardziej trzyma. Tu jest jedna. No i tu jest druga. Tutaj zobaczcie, na korpusiku znajduje się nasza wibracja. Tutaj dość dużych rozmiarów. Tutaj antenka, którą możemy sobie tutaj odkręcić. Tu jest mocowanie antenki.
No i spojrzymy sobie bliżej na naszą płytę główną. Tutaj bardzo fajna płyta główna, bo jest poniżej 2000 roku. No i więcej tutaj ciekawych rzeczy można na niej tutaj spotkać, zobaczyć. To jest antenka główna, jak widzicie tutaj mocowania naszej baterii, ale pierwszy raz takie widzę, które są tutaj prawie że na gumie, ruszające się, zobaczcie. Bardzo fajny bardzo pomysł. W tym przypadku tu widzimy naszą baterię, która oczywiście tutaj służy do zapamiętywania naszych danych. Podczas gdy to telefon tutaj się włączy, bądź padnie nasza bateria. Nasz slot oczywiście, karty SIM. Jeszcze sobie tutaj sprawdzimy, jak wymontować nasz wyświetlacz. Tutaj podwadzamy nasze blokady tutaj. No i w bardzo prosty sposób nam odchodzi nasz wyświetlacz. Nasz tutaj spory wyświetlacz, to jest sporej wielkości. Tutaj fajnie to wygląda nasze złącza. Tutaj z jednej, z drugiej strony. Tutaj zobaczmy. No i nasza membranka, która to jest chyba, która tak naprawdę nie ma możliwości jej wymienić, dlatego że ona jest tutaj jakby połączona wraz z płytą główną. Tutaj musimy od razu płytę główną wymienić, gdy nam po prostu nie działały nasze klawisze, bądź jakaś inna, nie wiem, solucja, coś w tym stylu, żeby pokombinować, żeby działały nasze klawisze. Ale chyba w takich telefonach tutaj się bardzo rzadko psują klawisze. Tu jeszcze sobie możemy odłączyć. Tutaj zobaczmy, jedna, druga, trzecia, czwarta blokada. Tutaj z wszystkich stron. I zobaczylibyśmy pełny obraz naszej płyty. No i widzicie, po drugiej stronie nasza płyta. Tu jest więcej elementów. Tutaj o dziwo mi dobrze zapał autofokus. Ostrość. Jest łącze naszej tutaj płyty drugiej, łączenie. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o tego tutaj sprzęta, tego Panasonica z 1999 roku. No i teraz składamy wszystko tutaj w odwrotnej kolejności. Nakładamy tą płytę tutaj na drugą. Mocujemy tutaj na wszystkich tych zaczaskach. Zakładamy nasz wyświetlacz. Tutaj w bardzo prosty sposób wystarczy go tylko wpiąć. Tak samo jak go tutaj wyciągaliśmy. Nam się tutaj widzę lepiej już na wyświetlacz, dlatego że tutaj ramka osłaniająca. Cześć.